Dzień dobry. Dzień dobry. Smacznego. Dziękuję. Co dzisiaj w planach? Rozmowa od Marysi przede wszystkim. Patrzcie, jakie śniadanko na pięknych okolicznościach. Ogólnie w nocy to było pełno gwiazd na niebie. Już nie widziałam tylu gwiazd. Się rozlało. To się rozlało. Deszcz. No to tak. Znowu nas dopadł deszcz, nic nowego, ale prześwietla widocznie. I się pochowaliśmy szybko do namiotu, ale jeszcze nie późno, było 23 jakoś. Nic nie widzę. Ale ogółem to właśnie potem w nocy wyszłam do łazienki i było tyle pięknych gwiazd na niebie, że było wspaniale. Teraz jemy śniadanko i o 13:15 dzisiaj rozmowę kwalifikacyjną i muszę na niej być tutaj, że nam Państwo właśnie pozwoliło tutaj zostać do tego czasu, a potem jedziemy albo w stronę Gorzowa Wielkopolskiego, albo do Kostrzyna nad Odrą. Nie umiemy się jeszcze zdecydować. Wczoraj był Gorzów, dzisiaj już jest bardziej Kostrzyn, także zobaczymy. Bardziej po drodze. Bardziej po drodze? No, to zobaczymy. Wioskami sobie będziemy jechać. Też jestem za tym. Słuchajcie, ogarniamy się na rozmowę kwalifikacyjną. No, na studia. Mam o 13:15, teraz się ogarniamy. W ogóle powiem Wam bardzo śmieszną historię. Jesteśmy tu na takim polu kempingowym, które Wam pokazywałam już wczoraj. W ogóle przepięknie to było, naprawdę przepięknie to było rano. Widzę, że mi prześwietla. Okej, dobra, już lepiej. Przepiękne pole kempingowe i ogólnie tu są tacy ludzie, sobie kempingują i podeszli do nas i dali nam cały worek Kinder jajek. Tak to się chyba nazywa, nie? Jajko niespodzianka, nie? I powiedzieli, że mamy to wszystko zjeść, zanim pojedziemy, bo oni ogólnie nie zbierają figurki z tych jajek, bo teraz chyba jest z Harry'ego Pottera, ale tego słodkiego dosłownie mieli 2 takie całe worki i powiedzieli, że no oni tego wszystkiego nie zjedzą, więc mamy to sobie zjeść. I zostawić jeszcze te opakowanie, ponieważ oni jeszcze potem z tych opakowań będą robić instrumenty muzyczne. Także tak, bardzo ciekawie bym powiedziała. Pierwszy raz mi się takie coś przytrafiło. W ogóle tak trochę mamy jakieś takie randomowe ostatnio sytuacje i spotkania, bo w ogóle na tym samym polu kempingowym w tamtych domkach śpią amerykańska młodzież. Ja nie mam zielonego pojęcia, skąd oni się tu wzięli. Dla mnie to jest tak dziwne, że jesteśmy na środku jakiejś wsi, jakiegoś pola dosłownie, bo tu nic nie ma więcej w okolicy, na jakimś polu kempingowym i śpi tu amerykańska młodzież, nie? Jakby, nie wiem, wiecie, jakieś wielkie miasto czy coś, jeszcze zrozumiem, że mogą przyjechać do Polski, ale na środku po prostu pola, niczego. No, bardzo ciekawie byłem. Co powiesz? Co powiem? Kąpałem się. Bardzo fajne miejsce. Ogólnie tak mi się spodobało, że zacząłem szukać, bo na jutro miałem miejscówkę nad rzeką, nad jeziorem, ale taką normalny kemping. I zacząłem szukać właśnie takich pól namiotowych, ludzi prywatnych. I chyba znalazłem znowu kilka takich, więc jutro będziemy też spać w takim miejscu. Tak? Mam taką nadzieję przynajmniej. Może trafimy. To tak za 20 minut sobie pójdziesz, nie? Mhm. A ja wezmę się i tu posprzątam wszystko. Ale to jest mega słodkie. Dzisiaj na obiad Kinder niespodzianki. Możesz zawsze wziąć nasz kubeczek. Wszystko tam zrzucić. A to nie jest głupie. Wyjechaliśmy z naszego super pola namiotowego. Tu my spotkaliśmy naprawdę super ludzi. I jedziemy aktualnie w stronę Kostrzyna nad Odrą. A ja jem nasze Enjoy
szczęścia. To jest nasz kubek szczęścia, tak go nazywamy. A te wszystkie kinderki, których nie udało nam się zjeść, po prostu przepakowaliśmy do pudełka, do kubeczka. No i sobie teraz tak jemy po drodze. Ja się pocieszam, bo odstresowuję po mojej rozmowie kwalifikacyjnej. W piątek będą wyniki. No i jedziemy. Smacznego. 7,5 km. Widzimy się w Kostrzynie. Znajdujemy się w Kostrzynie nad Odrą i to miasto nazywane jest polską Hiroshimą, dlatego że szacuje się, że to było miasto, które najbardziej ucierpiało podczas II wojny światowej w Polsce i aktualnie znajdujemy się na tak zwanym Starym Mieście, z którego praktycznie nic nie zostało. Są tylko tablice informujące o tym, co tutaj było, są ruiny niektórych posiadłości i tablice informacyjne. No i oprócz tego zachowały się tylko niektóre twierdze, bastiony tak zwane, tak, twierdzy Kostrzyn. Patrz, w sumie tu jest chodnik, tak? To wszystko tutaj były domy. Tu wyszła, tak, tu była ulica. Tu są schodki. Tutaj mógł być nawet jakiś sklep na rogu. To jest jeszcze pewnie oryginalny chodnik. Bardzo w ogóle fajne, że zostawili to wszystko w takim stanie, nie? Drzewo wrosło, te stare mury. Która sama sobie będzie. No, to prawda. Tu jest kościół. Tu był kościół. Jesteśmy przed bastionem Filip i tutaj znajduje się Muzeum Historii Miasta. No, aktualnie jest zamknięte, ale myślę, że warto tu kiedyś przyjechać i zobaczyć. Tutaj co chwilę są tabliczki z nazwami ulic albo różnych miejsc, które się tutaj znajdowały. Na przykład tu jest ulica Kominiarska, tutaj się znajdowała. No i tak aktualnie wygląda. To chyba jest granica.
przeszliśmy się po większości tutaj miejsc. Ogólnie miejsce bardzo fajne, myślę, że dla fanów historii, tak żeby sobie przejść, może właśnie wejść do muzeum, do którego my dzisiaj niestety nie poszliśmy. Ale ogólnie to całe miasto miało bardzo bogatą historię i myślę, że warto się z nią zaznajomić. Było to, tak wydaje mi się, dosyć bogate miejsce, a zostało zrównane z ziemią do tego stopnia, że ludzie nawet stwierdzili, że im się po prostu nie opłaca go odbudowywać. Przez to to prawdziwe miasto, które jest teraz, jest po drugiej stronie rzeki, tak? Przejeżdżaliśmy przez most po drugiej stronie Warty. No a to zostało właśnie zachowane w takim stanie, jak zostało zburzone. No i wydaje mi się, że też fajnie właśnie tutaj zostało to zadbane. No i daje do namysłu. Myślę, że jest mało w ogóle takich miejsc, które zostały w takim stopniu zachowane, zostawione, że nic nie zostało tutaj tak naprawdę do końca zrobione, oprócz tego może muzeum. Wiadomo, w jaki sposób to tutaj musiało być odratowane, żeby całkiem nie zarosło, no ale tak naprawdę zostało to zostawione naturze i tak sobie do dzisiaj to funkcjonuje, więc no ciekawe miejsce. Myślę, że jest takich mało. Jesteśmy na kempingu, dzisiaj nad rzeką Bóbr i to jest w sumie już taka końcówka tej rzeki Bóbr, bo tutaj niedaleko jest ujście tej rzeki do Wisły i jesteśmy tak właśnie nad Zieloną Górą. No i dzisiaj w sumie taki krótki dzień, krótko dzisiaj jechaliśmy, nie jakoś dużo, bo późno wyjechaliśmy. no bo późno wyjechaliśmy z tego też powodu, że właśnie nie miałam egzaminy. No jedynie co, to nam się udało dzisiaj zwiedzić ten Kostrzyn nad Odrą. Ale powiem wam szczerze, że jestem tak zmęczona tym stresem tej rozmowy, że w sumie się cieszę, że już na dzisiaj koniec. Dzisiaj jemy na obiad resztki ze wczoraj. Zupkę jakąś zrobię i Pomidorową dzisiaj. tak, no i tak sobie rozmawialiśmy po drodze, że w sumie to są już nasze ostatnie noce. Jutro w sumie będzie... Jutro będzie ostatnia noc? Jutro. To jest środa, w parku na schodach ostatnio. No. Gdzieś tak jedziemy tą Polską, tymi wsiami, podziwiamy to wszystko, tą Dzisiaj jest ciszę, ostatni te dzień przez wioski. Dzisiaj jest ostatni dzień przez takie właśnie spokojne miejscowości. No i co? Tak nam trochę przykro, nie? Z drugiej strony mamy już tyle planów następnych, na kolejne wyjazdy i w ogóle takie kolejne projekty, że gdzieś coś się kończy i coś się zaczyna. Tak jest. No ale też z drugiej strony z tyłu głowy cały czas siedzi naprawa tego autka, więc... No i tak się cieszymy, że No. póki co odpukać jedzie bez konieczności wzywania lawety. Daje jeszcze radę, nie? No, nie wolno narzekać, bo mogło być gorzej, tak? No. Ale to jest tak fajnie cichutko. W ogóle ten kemping jest dosłownie nad rzeką. Tutaj już naprzeciwko Można nas kajaki jest wypożyczyć ponoć. właśnie, tam widzę już kajaki są, można wypożyczyć sobie popływać. Tam mamy piękny zachód słońca, który zaraz się zacznie. Pręta, no, to wiecie, Super. No. Cisza i spokój, nic więcej nie trzeba.
Wychodzi na to, że Jakub wszystko robi, a ja nic. Nie, to zazwyczaj Marysia robi. Wszystko mi szykuje pod przyczepkę, a ja to tylko tam układam sobie. Sprawiedliwie mnie przed kamerą. Cieszę się, że cię tak usprawiedliwiam. A nie zwalam na ciebie, że tak zawsze jest. Wszystko powinno mieć swoje miejsce. No i ma. Te fotele to też był jeden z lepszych zakupów, nie? To jedna z takich Owszem. rzeczy, które pierwsze kupiliśmy i dalej są. To najstarsza rzecz. Owszem. Wiem, co trzeba jeszcze zrobić. Wiem, co trzeba jeszcze zrobić. Co? Umyć szybę. No to umyj szybę, a ja umyję zęby. Dobra, to. I zgas. I pojechał. Dzisiaj jedziemy? Dzisiaj jedziemy do... zapomniałem. Zielonej Góry. Do Zielonej Góry. A potem do Wrocławia. Tak, a potem do Wrocławia i w sumie to jest najdłuższy etap przez Polskę, jaki będziemy robić. Czyli 220 km mamy stąd do kempingu we Wrocławiu. Tak. Nie licząc tego etapu pierwszego dnia z Wąwolu. No ale tak teraz mówię, że pierwszy najdłuższy, no bo tak normalnie to robiliśmy po 160-180 km dziennie, no a teraz no więcej troszeczkę. Ale dzięki temu jutro pół godziny dojedziemy do muzeum. Tak jest. Widzimy pana Leszka. Witamy w Zielonej Górze. Idziemy zwiedzać. U mnie zamkłeś? Sprawdzę. Witamy w Zielonej Górze. Idziemy. Gdzie idziemy? Muzeum Tortur. Będziemy testować je na Marysi. A my wam załączymy? No właśnie najpierw ją będziemy torturować, a potem ją znieczulimy winem. A nie na odwrót? No zobaczymy. Oczywiście tradycyjnie musi być kawka w każdym mieście, które odwiedzamy, ale dzisiaj zamiast czarnej będzie mrożona. Dziękujemy. Fajne to muzeum.
Nie działało. Teraz metoda niestety w momencie... Nie tym razem. No mówię, to nie jest linka na pewno. I co? Jest coś? Ty... Nie. Czekaj. No. Nic. Sięgnęłam do samego końca. Wyłączysz ten zapłon? Ta sprawa jest taka, gdzieś tam rozrusznik przestał mi działać i to nie jest kwestia linki, tylko on raz kręci, cały czas kręci, a potem nagle przestaje kręcić i w ogóle tak jak wyżak nie działa. Ma prąd, wyżak, linka jest i tak dalej. Wiesz co, on gada potem przerywa, już na kogucie tak było, nie? Że na którymś momencie ja zapalam, nic, gdzie kurde linka pękła, popchnęli mnie i ruszył, nie? I potem, nie wiem, 15 minut później zaś już przestało. I czego się dowiedziałeś? Że jeżeli, to kilka rzeczy do sprawdzania, no jeżeli nie, no to rozruszni po prostu gdzieś szczotki albo coś już go szlagi trafi. Kawa się Kawa się gotuje. Do Darka zadzwonię chwilę, bo nie musi się ostudzić, bo tam... Okej. Tak to jest. Tak. A tu coś mleka nalać? Nie. Co tu takie jasne? Musisz wymieszać. Tak? Ogólnie to jesteśmy niedaleko Wrocławia, czy jeszcze jakieś 60 km. 60 km. I byliśmy na stacji benzynowej i Maluszek odmówił współpracy. Maruszek ma już od rajdu koguta właściwie, ale tak trochę to olaliśmy, bo przestało nam doskwierać, No. że on normalnie zapala, a potem nagle rozrusznik tak jakby przestaje chcieć pracować, pomimo tego, że linka wszystko działa tam, to on przestaje chcieć pracować, tak jakby nie miał zasilania, czy się przegrzał, czy whatever. No i na stacji tak samo, ale normalnie było tak, że po kilkudziesięciu sekundach, czy po kilku minutach, czy po zatankowaniu powinien odpalić, a teraz nie chciał odpalić. Więc szybko, dobrze, że Maluszek jest lekki nawet przyczepą, więc go zepchnęliśmy na drogę, odpalił z biegu, tak jak to się odpala. W ten sposób mamy przynajmniej przetestowany. No, muszę Ciebie kiedyś nauczyć wskakiwania do auta. Na raz, dwa, trzy? Bo trzeba skoczyć. No wiem. I co jeszcze? No i teraz przyjechaliśmy na jakiś parking leśny, żeby sprawdzić poziom oleju. Nie chwaląc go, nie zjadł za dużo. Bo ja jeszcze Cię nie dolewałem. Zjadł może no, pół ćwierci bagnetu. Pół ćwierci. więc nie jest źle. Zrobiliśmy dzisiaj już 120-140 km. I co? A więc teraz innego jeszcze trzeba sprawdzić, czy kabelki na rozruszniku są dobrze wszystkie. No i jedziemy dalej. No. Tylko trzeba pamiętać, żeby stawiać go z górki na taki, czy pod górkę przede wszystkim go nie postawić, bo to już Bo znowu będziemy pchać. Może Pod tym górkę razem by było uda mi jeszcze się ciężej. nagrać. Za każdym razem, jak jest taka akcja na Radzie Koguta, było to samo. To była tak szybko po prostu to się działo, bo No to nagle na trzeba zrobić środku, szybko, bo- na środku ulicy stanął, za nami już się korek ustawiał, a no, myśmy musieli wysiąść dosłownie i pchnąć. To się tak szybko działo, że no nie dałam rady tego ogarnąć, żeby to nagrać, więc może kiedyś mi się uda taką akcję Jak nagrać. teraz na stacji benzynowej ale tak samo, no trzeba było stację lepiej wepchnąć i na drogę go zepchnąć z górki, gdzie było, więc coś tam. No. No ale jakoś tam radzimy. Przygody. Kawiarkę mamy, już pokazywałem, ale dalej się z niej cieszę. Ja zjadłam kisiel. Albo 2. 2. Spotkaliśmy tu panie.
były bardzo, jak to się mówi, zainteresowane autkiem i zafascynowane tym, co robimy. Na stacji benzynowej tak samo. Wszyscy tam byli bardzo zainteresowani. To jest bardzo miłe, ale mieliśmy niedawno taki dzień, gdzie co chwilę ktoś do nas podchodził i nie mogliśmy zjeść niczego, bo się nie dało, nie? Ale Lubimy to. Co, poogarniane? Będzie palił? zaraz się okaże. To chyba zależy teraz już od jego humoru tylko i wyłącznie. Może nie chce kończyć naszej podróży. Prawdopodobnie tak jak my, no ale trzeba poddać jego serduszko operacji, więc... No dobra. Odpalił. Ty trochę nie możesz być cierpliwy. Ale ty mi powiedziałeś, jak już miałem wajchę u góry. Jesteśmy w Wrocławiu i czekamy na co? Na autobus. Chciałam powiedzieć na pociąg. Na autobus i jedziemy na kebaba. Bo obiecałam Kubie, że jak będziemy w Berlinie, to kupimy kebaba, ale że nie udało nam się dojechać do Berlina, to kupimy kebaba w Berlinie, ale w tym w sieciówce. Więc jedziemy do centrum Wrocławia.